Jesteśmy w miejscowości Iringa. Idziemy na stopa Ismaila Stone Ages. Taki plan. Wstaję rano i mówię, że nie ma wody pod prysznicem. A pan mówi, dobra, zaraz będzie. Za 10 minut. Ja pół godziny nie ma wody. Schodzę jeszcze raz i mówię, nie ma wody, bracie. Drugi raz już do ciebie to rozmawiam. Za 10 minut będzie woda. Dobra. Wychodzę, patrzę. 2 wiadra wody. Czyli 2 razy prosiłem 2 wiadra. Tak się z nimi tu dogadujemy. Idę powiedzieć, że dziękuję za wiadra, bardzo fajne. I teraz mam sobie wlać do prysznica, czy ja? Wykąpałem się w tych 2 wiadereczkach. Takim kurde nalewakiem. Jak se siedzę i się zastanawiam, jaka była historia tego nalewaka, ile on razy wpadł do kibla komuś albo był postawiony na ziemi brudnej. Ale to nic. Zeszliśmy na dół rano na śniadanie i powiem szczerze, nie wiem co zamówić do jedzenia. Rozsądnie było, jakbym zjadł jakieś warzywa z ryżem, coś takiego, ale kurde, tutaj jedzie takim starym tłuszczem przepalonym. Chyba delikatnie coś zarzucę i idziemy dalej. Co zamówiłeś? Omlet i kawę z chlebem. Dobę nie jadłem. Wziąłeś porządny prysznic? Ponad dobę. I teraz tak, zamówiłem sobie bułeczkę taką, nie wiem, drożdżową czy coś. Mleko z kawą. I to jest coś, za co wielki szacun w Afryce. I sobie to będę pił. I 2 jajeczka gotowane. A kolega Maciek zamówił sobie... Aha, thank you. O, w tym jedno rozbite mi przynieśli. No dobra. Już. Kolega Maciek sobie zamówił omlet. Ale tak jak rano tu zszedłem prosić o wodę na prysznic, to tak mnie po prostu odrzuciło od tego tłuszczu, że stwierdziłem, że nic smacznego na razie. No i co, zjemy, ogarniemy się, idziemy zwiedzać te słynne miejsce z tymi kamieniami. Smacznego. Nawzajem. Maciek mówi żółtko, a ja mówię zielonko, a nie żółtko, bo według mnie ono jest zielone to jajko, ale jem, no trudno, nie ma innego, to jem takie. No ciekawe, ciekawe. Pierwszy raz takie widzę, a miałem swoje kury i takich jajek nie widziałem. Peluna, w której mieszkaliśmy, nazywa się Uzungwa. Peluna mówię, bo to taki trochę dziwny, podejrzany bar. Bardzo dużo w ogóle rano jakichś księży, kapłanów przyszło. Najróżniejszych wyznań. Jakieś dziwne miejsce. No ale dobra, grunt to się w miarę szybko stąd wydostał. Pogoda taka nieafrykańska. Pierwszy raz jest tak, że jest chłodno. Idziemy kupić wodę mineralną, 1 marakuję albo 2, żeby do tej wody dodać, bo to się okazał fajny pomysł. No i zawijamy zobaczyć te kamienie. Lubię takie targi, dużo arbuzów, ale my dla odmiany szukamy marakui. Weźmiemy może banany na drogę. Idziemy na stopa, bo jeździmy już tylko stopem. Ismaila Stone Ages. No i tyle, taki plan. To co lubię najbardziej, podróżowanie na paceń. Mamy kolejnego stopa, kolejny dzień. Kręcaję. Pewnie jadą na stację benzynową. Tak. Tu pani nas tankuje, a my pilnujemy mapy. Mamy 18 km. No i jeździmy stopem. Tak jak planowaliśmy, żadnych autobusów. Wlewają tak, żeby na oparach dojechać. Pan wlał 12 litrów, to kurde, to solidna inwestycja. 40 koła, 12 litrów 40 koła kosztuje. 12 litrów 40 tysięcy, czyli 60 zł z haczkiem. 12 litrów. Droga tutaj jest benzyna. Tania nie jest jak na ich realia. Generalnie pamiętajcie, że oni zarabiają tutaj z 10 razy mniej niż my. Więc to nie są żarty. W ogóle uważam, że podróżowanie autostopem jest fajne. To jest po prostu przygoda, coś nowego się dzieje. Nie wiadomo co nowy dzień przyniesie. A tak to by była nuda, z miejsca na miejsce i tak dalej. A tu najróżniejszymi środkami transportu. Tu jest fajnie, bo siedzimy na plecakach. No i dzięki temu nie podskakujemy, mamy amortyzację. Ja w ogóle rano wybrałem koszulę, tak jak to robię codziennie, a dzisiaj zimno! Zimno! Deszcz będzie padał. Więc zmarzłem w końcu. Celebruję ten moment. Bo to rzadkość tutaj. Dociążyliśmy furę i teraz auto się zepsuło. Koło stukało. No chłopaki próbują naprawić, a my siedzimy na tej pacy jak te ciołki, bo się nie znamy na mechanice w ogóle. Przynajmniej ja. No to wyskakuj i naprawiaj. Pokaż im europejską myśl techniczną. Tu pan skacze, poci się, bo to też trochę wstyd przed zagranicznymi turystami, że mu się fura zepsuła. Ale mam trudne paznokcie. A ja nie, zobacz, piękne mam, bo sobie wczoraj właśnie obciąłem, bo wziąłem sobie obcinaczkę i elegancko. Też się troszkę nawet ostrzygłem. Pokopali, dalej. Kopnęli w koło i jedziemy dalej, no. Więc jestem zadowolony. Wszystko jest gicior, higiena
najwyższym światowym poziomie. Coś tam stuka i to tak naparza, że już się jechać nie da. No i chłopaki teraz nie wiedzą co zrobić. A my się zastanawiamy, łapać tira czy siedzieć na tej pace. Zostało nam jakieś 60% drogi. Odkręca koło albo dokręca. Gówno to da, urwało się coś i tyle. Siedzimy, czekamy. Ja odpoczywam. Łap go! No i jak to jest, że jak tylko pochwalę stopa, to się psuje. I on się zepsuł. No i nic, musimy iść dalej. O, jeepek byłby fajny, nie? Nie, to nie. Będzie następny. O, już jest. Mamy, stary. No to goń. Nie, Naprawdę mamy, chodź. no to dawaj. Łapiemy stopa i co? Po środku niczego, zobacz. Kościół adwentystów 7 dnia. Kościół na kościele. Po prostu kościół kościołem pogania w Afryce. Naprawdę jest tak, że jak tylko jest to jakiś wolny budynek, ktoś umie pisać, czytać, to zakłada kościół. Zakłada kościół i trzepie kasę. Szaleństwo jakieś. Tu nas ziomale komfortowym tirem podrzucili. A tu na górze panna leży. No i jedziemy 10 km wprawdzie z nimi, ale jest fajnie, jest chłodniuteńko, jest zarąbiście. Także fajna ekipa. Wolniutko jedziemy. No, nie mówią po angielsku, ale za to się uśmiechają, jest super, a dla nas to jest torpeda, bo no tamten stop się zepsuł wcześniej, no to jedziemy następnym, ale chwilę szliśmy, gdzieś z 5 minut szliśmy, nie? Lepiej, z 15? O, z 15 może nawet, no, zanim się zatrzymali. Nie chcieli się złamańcy zatrzymywać. Idziemy teraz z tego skalnego miasteczka, które jest podobno fajne. Zobaczymy i później wracamy dokładnie w to samo miejsce i walimy jakieś 10 godzin, myślę, realnie samochodem, może 8, z powrotem do miasta, w którym będzie rozjazd, a właściwie takiej małej miejscowości, wioski większej. Będzie rozjazd, no i już. No i dalej ku przygodzie. Tiry są najlepsze. W ogóle najlepsza byłaby wygodna osobówka, no ale nie wybrzydzajmy. Bierzesz co masz. Zawsze. Bo może się później okazać, że gość cię podrzuci, nie wiem, 2 km, a później się okaże, że że ktoś wyjechał z bocznej ulicy i cię zabrał. Wypasiony. A to jest to. 1-2 km na piechotę. Co to dla nas 1-2 km? Ale tutaj o, namiary możesz sobie spisać. Nawet maila można wysłać. Itd. itp. Idziemy do tego miasteczka skalnego, a przed nami chmury. A chmury oznaczają, że będzie ulewa. Jeśli będzie ulewa taka jak wczoraj, no to możemy się wyluzować, zdjąć ubrania i po prostu wziąć prysznic, bo żadne te nasze kurteczki przydeszczowe nic nie dadzą. Udany dzień. Stop z przebojami, no bo ta awaria samochodu, ale dzięki temu kolejni jacyś ludzie spotkani, poznani, teraz całą drogę będą o nas gadać. Bo jak usłyszeli, że podróżujemy przez kilka krajów, Kenia, Tanzania, Zambia, Botswana, RPA, Eswatini, to się popukali w głowę. Co za goście. Powtarzam się już pewnie, ale powtórzę jeszcze raz. Autostop w Afryce działa bardzo dobrze, jeżeli jesteś białym człowiekiem, bo biały człowiek to ciekawy człowiek dla nich. No i co? Zdaje się, że będziemy dzisiaj chyba jedynymi turystami, choć jest niedziela, więc turystów powinno być full. Ale pogoda, jak widać, jest niezachęcająca. Nam to oczywiście nie przeszkadza. Najwyżej się gdzieś schowamy. O, 600 metrów, czyli połowę drogi przeszliśmy. Jakie piękne jaszczurki. A może to nie są jaszczurki? Może to są gekony. Ale ich tu jest. Bardzo ładne zwierzę. Z przodu taki pomarańczowy, później zielony. Ale ma jakiś ogon urwany w ogóle chyba. Ależ on się wspina po ścianie. I tu jest tabela opłat. I żeby była jasność, do tego się jeszcze 19% VAT-u dolicza. Tanzańczycy płacą 2000, a my płacimy $10. 2000 to jest 3 zł. My płacimy 10 dolców, czyli 12 razy tyle. Ja rozumiem, że oni są biedniejsi od nas, no ale tak czy inaczej, taka różnica 12-krotna, no to jest trochę słabo. Ale dali parasole, co się chwali, bo zaraz będzie burza, więc jest ok. Ścieżka i wycieczka zaczyna się tutaj. Ładnie to wygląda, a wieje fajnie. Wygląda trochę to tak jakiś kamieniołom czy coś. To jest ta roślina, ona jest świetna. Oni mówili, a ze środka mrówki wychodzą. Jak ona się nazywa, ale już nie pamiętam. Taka agresywna, takie diabelskie rogi ma. Już zaraz będzie połowa dnia. A przed nami z 10 godzin jazdy przy założeniu, że złapiemy jednego stopa od razu.
O, słyszysz? Burza. Po to dali parasole. Chociaż jak tu przyjdzie taka burza, jak wczoraj na przykład, to ten parasol będzie bez sensu, chyba że jako latawiec. O, i tu powoli pojawiają się już tu takie skałki, inne historie. Fajny wąwóz, bardzo fajne miejsce, podoba mi się. Ja bardzo lubię w ogóle takie rzeczy. Wygląda to coraz ładniej i grzmi coraz ładniej, więc to takie efekty specjalne, dodatkowe dla nas. Efekt grozy. Słyszysz jak grzmi? Burza zbliża się nieuchronnie. Takie oto formy skalne. Wydaje mi się, że tutaj po prostu woda to wszystko wypukała, a niektóre zostały. I te niektóre teraz są właśnie atrakcją turystyczną. O, tam jest więcej. Ale fajne, piękne. Oczywiście tak jak mówią, warte odwiedzenia, warte zobaczenia. No i całkiem niedaleko od tego dużego miasta, więc 20 km to nie jest jakoś strasznie daleko. Ale ciekawi mnie to, że ta atrakcja turystyczna w ogóle nie przyciąga turystów, bo de facto było tak, że byliśmy dzisiaj pierwszymi i jedynymi turystami, to po pierwsze, a po drugie w ogóle puchy. Tak patrzyłem ten zeszyt, w który się wpisywaliśmy. No to wczoraj może 2 osoby, przedwczoraj chyba nikt, więc jakoś tak zarabiają chyba na koszt. Może cena jest po prostu za wysoka i odstrasza ludzi. Zresztą, tutaj turystów w ogóle nie spotykamy, to sami miejscowi. Mi się wydaje, że Tanzania to jest trochę taki właśnie kraj, gdzie turyści po prostu przyjeżdżają w takie główne turystyczne miejsca, a po samej Tanzanii się nie kręcą. Dlaczego tak uważam? Bo no, w tych miejscach, gdzie byliśmy teraz, no to biały człowiek generalnie był jakimś wyjątkiem. Ale fajne formy skalne. Zarąbiste. Fajne miejsce, żeby tu przyjechać. Gorąco rekomenduję. Tylko pogodę sobie wybierz trochę lepszą, bo jak widzisz i słyszysz, szaro, buro i ponuro i do tego wali gromami. Ale ślicznie. Krajobraz księżycowy. Można by tu jakiś film nagrać. No piękne miejsce. Idę tam do środka, ale ślicznie. Pięknie. Jakie skały. O, a tutaj chyba jakieś pająki zrobiły sobie gniazdo. Nie wkładaj tam palca, bo może być słabo. No labirynty. W opisie wkleję linka z lokalizacją tego miejsca, bo naprawdę warto, gorąco polecam. Tutaj naprawdę można sobie zrobić fajne zdjęcia, fajnie pozwiedzać, powłazić w te zakamarki. Widzisz? I taka skała sobie wisi i nie spada. Miejmy nadzieję. Idę tam dalej. Tu już ścieżki nie ma. No ale pieprzyć to idę do końca. Tutaj oczywiście organizują wycieczkę z przewodnikiem, ale lepiej chyba bez przewodnika. Pani się zdziwiła, jak powiedziałem, że nie, żadnego przewodnika. Myślę, że pani by mi tutaj na pewno nie pozwoliła wejść tu, gdzie ja wszedłem teraz, bo to wszystko się obsypuje i pewnie to nie dla turystów miejsce. Można się zgubić, autentycznie. O, jest jaskinia. Dobra, mam komórkę, to idę. Zobacz, jakie cieniutkie są te skały tam. O tam, o, ta dziura. To normalnie jest na granicy złamania i kruszenia. Ślepy zaułek. Bardzo się cieszę, żeśmy tu przyjechali. Naprawdę rekomenduję. Jeżeli będziesz w tej okolicy i w tej części Tanzanii, obowiązkowy punkt programu. Śliczne skały. No gdyby nie ta pogoda, to dużo dłużej bym się tutaj pokręcił. A te są naprawdę fajne. Idę tam, idę tam, idę tam. Nic mnie nie powstrzyma. Nawet deszcz. Zobacz. Jak grzyby. Albo coś innego. No i tam są te jaskinie. No nie będziemy tam leść, bo trochę czasu nie ma. Mamy 10 godzin jazdy przed sobą, a de facto wychodzi na to, że jest już południe albo i po południu. A my jeszcze nie mamy w ogóle pomysłu ani na stopa, ani na nocleg. Ale na pełnym luzie podchodzę do tematu. Zupełnie. Trzeba wyluzować, odpuścić i wszystkie sprawy się rozwiążą, wszystko się ułoży. Na tym polega podróżowanie autostopem, że de facto nie można planować, bo planowanie jest bez sensu. I tak będzie zupełnie inaczej. Wychodzisz na ulicę, wyciągasz kciuka i co? Po 10 sekundach może się ktoś zatrzymać, a może być tak, że po 10 godzinach się nikt nie zatrzyma. Może się okazać, że złapiesz stopa, który jest super, a za chwilę ten stop się zepsuje, tak jak my mieliśmy dzisiaj. No i co? Siedzisz z chłopakami, naprawiasz auto, co w Afryce może zająć nawet pół dnia, albo ruszasz dalej i próbujesz łapać następnego stopa. Więc to wszystko jest płynne i wszystko się zmienia. Nie ma co planować. Właśnie taka jest idea tej wyprawy, że nie mamy siana, ale mamy czas. A jak mamy czas, no to możemy się wyluzować i nie musimy gonić. Jeżeli wykupimy cokolwiek wcześniej, nocleg albo jakiś bilet na autobus, no to jesteśmy udupieni, bo później mamy presję czasu, musimy gonić. A jeżeli nic nie dokupimy, no to generalnie jesteśmy wolni i wyluzowani. Więc wszystko jest fajne. Patrz, jakie fajne szpice. Ja pierdzielę. No ta miejscówka jest super. Piękne miejsce. Takie ostre, szpiczaste. A to ciekawie pokazuje strukturę ziemi, że ta górna to jest praktycznie czarnoziem prawdopodobnie albo coś takiego, to poniżej to jest glina. Bo wypukane. No. Tak, i to na górze po prostu... A mi się wydaje, że to na górze to jakaś skała twarda. Piękne miejsce. Przyjeżdżaj. Przyjeżdżaj, zwiedzaj, oglądaj,
doświadczaj. Tanzania jest fajna. To już nie wiem, chyba drugi tydzień w tej Tanzanii, jak się tak błąkamy. I no z każdym dniem mnie Tanzania zadziwia. Nawet parę dni temu powiedzieliśmy sobie z Maćkiem, a dobra już, wyjeżdżajmy z tej Tanzanii, jedźmy do kolejnego kraju. Po czym ruszyliśmy stopem w głąb kraju i krajobraz się zmieniał chyba ze 3 razy. Bo właściwie trochę jakby zgubiliśmy i się błąkamy w tej pięknej krainie. Nie bardzo wiemy gdzie, co i jak. No i co? Gdybym wcześniej poczytał o tych skałach, to bym coś opowiedział. Ale niestety, albo i na szczęście mam tak, że wolę przygodę, więc totalnie nic się o tym miejscu nie dowiadywałem. Po to, żeby było zaskoczenie i żeby były wrażenia. I owszem, nie mam za wiele do powiedzenia, ale za to mam w sobie duży zachwyt w tym miejscu. I to jest fajne.